szybę. Okradli nas, nie mamy nic. Paszportów, dowodu rejestracyjnego samochodu, całą gotówkę, jaką mieliśmy, ukradli. Wszystko powywalali nam z szaf. Julkowi nawet zabawki ukradli. Nie jesteśmy w stanie wyzyskać tego samochodu z tego kraju. Nie jesteśmy w stanie go tu sprzedać. Nie wiemy, czy kontynuujemy podróż, czy to jest jej koniec. Hej, jestem tu cały dzień. Tato, co oni robią? Zakładają nam panel. W Kalamie znaleźliśmy sklep, gdzie nam zamontują solar i przygotują miejsce pod trzecią baterię i nam załatwili, że jutro w innym sklepie kupimy trzecią baterię, wsadzimy i powinno być dobrze. Zobaczymy. My tutaj się zastanawiamy, czemu oni przykręcają tylko kątownikiem i Łukasz jako dobry fachura już tak nie do końca jest zadowolony z tego, co oni tutaj robią. A ciężko się z nimi dogadać, no bo oni nie sprechen, no. Bo po hiszpańsku też słabo. No ale może będzie działać. Zobaczcie, co tu się stało. Wybili nam szybę. Okradli nas, nie mamy nic. Paszportów, dowodu rejestracyjnego samochodu, całą gotówkę, jaką mieliśmy, ukradli. Całe szyby są powybijane. Ukradli tableta, wszystkie Kindle, wszystkie nasze nawet notatniki, kalendarze. Wszystko powywalali nam z szaf. Oni szukali jakiegoś złota. Może jakiegoś. Najprawdopodobniej nasza wycieczka się właśnie dwuletnio skończyła. Tu leżała wkrętarka, klucze, komplet kluczy, nawet ukradli gry, wywalili nam wszystko z szafek, ukradli Klaudii kosmetyczkę, ukradli nam kurtki, ukradli nam rzutnik, chyba też trochę ciuchów. Jesteśmy bez niczego. Nie mamy paszportów, dokumentów, kart szczepień, franków szwajcarskich, dolarów, rzutnika. Za rzutnik dałem 3500 złotych. Tableta, który był nowym Applem. Julkowi nawet zabawki ukradli. Zostało tylko na szczęście ta szafka, czyli komputery. Nie mamy nic. Do najbliższej ambasady jest 1600 km. Policja jedzie już godzinę i nie może dojechać. Monitoring mogą dać tylko policji. Nie jesteśmy w stanie wyzyskać tego samochodu z tego kraju. Nie jesteśmy w stanie go tu sprzedać. Nie wiemy, czy kontynuujemy podróż, czy to jest jej koniec. Jest nowy dzień. No, straty są spore. Zawsze mogło być gorzej, mogli nas napaść bezpośrednio. Jesteśmy zdrowi, to jest najważniejsze. Złe jest to, że dowodu rejestracyjnego nam nie wyrobią w konsulacie nowego. Musimy jechać do Santiago i to raczej jechać. No więc nie jest za dobrze, no musimy jechać, wstawić szybę. Przejedziemy się po Lombardach, zapytamy, czy nie ma naszych rzeczy. Może je odkupimy. Musimy wypłacić jakieś pieniądze z bankomatu, bo nie mamy nic. No i tyle, no. Czy kontynuujemy podróż, jeszcze nie wiemy. Osobiście myślę, że tak, ale nie dam się za to pociąć. Nie wiem natomiast, czy nie zmienimy planów trochę. Zobaczymy. Z czystym sumieniem możemy wam powiedzieć, że jeżeli wam się coś stanie w Chile, nie warto wzywać jakby tej policji karabinierów i raczej na 112 proszę się upewnić, czy oni wam nie wyślą karabinierów, ze względu na to, że karabinierzy tutaj nic nie robią.
I tutaj są niestety jakby dwie policje, Carabineros i PDI. I to PDI faktycznie jest sensowną policją i są pomocni i mówią po angielsku i chcą ci pomóc, a nie spławić cię, więc upewnijcie się, że przyjedzie do was PDI, albo wy bezpośrednio jedźcie do PDI i nie zamawiajcie tamtej policji, dlatego że jak oni złożą jakiś raport, to ci będą mieli związane ręce, dlatego że oni podlegają pod jakąś jedną instytucję, jakiegoś jednego szefa. Myślę, że gdybyśmy wczoraj przyjechali bezpośrednio tutaj albo wezwali ich, wszystko by się potoczyło inaczej, a tak to jesteśmy w dupie. I jedziemy do Santiago. Ile kosztuje paliwo w Chile? Diesel Extra kosztuje 1062 peso, czyli trochę ponad dolara. No, $1.15 w Chile. Diesel mówię, dobry. Aha, no ja wam się nie pochwaliłem. Jestem od rana taki zakręcony, że pierwsze co rano zrobiłem, to zostawiłem kartę w bankomacie i pojechałem i wróciłem się po ponad godzinie. Mamy szybę. W systemie nie było w tej firmie, ale pan był super, nie dosyć, że mówił po angielsku i nam chciał pomóc, to poszedł szukać, aż znalazł, że bardzo jestem mu wdzięczny. Policjantom z PDI i z PDI jestem również bardzo wdzięczny. Nic to nie da, ale przynajmniej tak jest mi lepiej pod kątem tego, że ktoś mnie w końcu przestał zlewać. No i jedziemy do Santiago, 1600 km. Wyrabiać paszporty i zastanowić się, jak zrobić dokumenty na samochód, żeby móc kontynuować podróż, aczkolwiek chęci nam trochę ustały na to, więc no nie wiem jeszcze co zrobimy. I tak poniekąd musimy dziś jechać, tylko nie wiem, czy nie zmienimy planów, że czy na pewno chcemy jechać przez te wszystkie kraje tak dokładnie, na przykład przez cały Meksyk. Zobaczymy. Był znak, że to jakieś archeologiczne tematy, więc fajnie, że akurat trafiliśmy. Trochę odzyskujemy chyba dobrą energię. Powoli. Wiara w ludzi. Trochę zaczęliśmy ją odzyskiwać i no i jedziemy jeszcze 2 godzinki, dzisiaj 1,5 i zrobimy sobie przerwę. Mamy nadzieję, że wpuszczą nas na kemping, bo teoretycznie wpuszczają do 19:30, a będziemy później, ale mam nadzieję, że będzie ok i jutro ciśniemy dalej. Chcemy do poniedziałku być na miejscu, żeby złożyć dokumenty o paszport. Moja siostra nam złoży o dowód rejestracyjny i wyśle do ambasady i mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze i pojedziemy dalej. Taki mamy wstępny plan, aczkolwiek sentyment jest gorszy. Buziaki! Julcio, gdzie jesteśmy? Na plaży. Prawie na plaży, no. Tak. Wiecie co to jest, kochani? Ocean. Pacyfik. Pierwszy raz w naszym życiu. Jeszcze to są gry, basen. To jest afera to jest. Superancko. Chodź. To idziemy pokazać. Wymarzony kemping dla Julcia, bo ma basen. Co prawda dzisiaj za zimno, ale on by stąd nie chciał jechać. No musimy jechać wyrobić paszporty. Patrzcie, cały salon gier za darmo. Słońce wstaje. Jedziemy na chwilkę do Antofagasty, bo polecili nam, że fajnie całkiem. Spotkaliśmy bardzo fajnych ludzi. Wypiliśmy herbatkę wczoraj, a dzisiaj zjedliśmy razem śniadanko. Bardzo mili ludzie, pomocni, wspaniali, super. Jedziemy do Antofagasty, szybko się zbieramy, bo jest już późno, bo trochę długo spaliśmy, musieliśmy odespać trochę chyba wczorajsze stresy i ciśniemy dalej. Humory trochę wróciły, może nie jest idealnie, ale jest na pewno o wiele, wiele lepiej. Lecimy! Cały czas zjeżdżamy z góry. Już dobre 10 minut. Tak się zmieniło otoczenie. Potem się zastanawiam, jak my wjedziemy pod tą górę.
najwyższy dmuchaniec jaki widziałem i Oleg jest już na jej górze. To jest on tam na górze. No i dziecko szczęśliwe. Jak było? Było fajnie. Idziesz jeszcze raz? Raz, dwa, 3, 2, 1. Wow! Brawo! Dzisiaj wam pokażę na szybko trochę cen, dlatego że tu jest dość drogo. 2,5 tysiąca peso, czyli prawie $3, to nawet nie tak bardzo źle. Cola 2,5 litra, 2000, $2,41, $2,5 gdzieś. Nawet tanio tutaj. Idziemy jeszcze zobaczyć kilka innych podstawowych produktów. Woda. Około 800-900, czyli koło $1 za wodę. No to też nie jakoś tanio, nie? A duża woda 1850, czyli można powiedzieć, że $2 z lekkim hakiem. O, alkohol od razu sprawdzimy. Wino jakieś 5000 to jest dobra cena, 4000 to są najtańsze produkty. Z $5. To nie tanio. Jak najtańsze wino tyle kosztuje. 12 000 za kaszasę, którą kupowałem, znaczy można było kupić za... kosztowało tam na zasadzie $2. Dobra, zobaczymy jeszcze jakieś mięso. Zobaczymy kurczaka, bo to łatwo poznać. $6. Z 25 zł, nie? Teraz trochę drożej, bo podrożało. Dobra, sprawdzimy jeszcze coś prostego. Jajka. 6 jajek 1690, czyli $2. 6 jajek 8-9 zł. Zależy jaki kurs i kiedy to odsłuchamy. Ja jeszcze nie wiem jaki będzie kurs, jak wy to obejrzycie. Dzisiaj ja mam 4,30. No dobra, mniej więcej znamy ceny. Nie będę wam więcej gadał. Także Chile ogólnie jest dość drogie. Było pustynnie, jest zielono, pięknie. Flaga biało-czerwona. Tu flaga, czyli gdzie jesteśmy? No udało się dojechać do ambasady. Czekamy na przyjęcie i będziemy składać dokumenty. Może będzie dobrze. Wiecie od czego to karton? Od baterii, tak. Trafiliśmy znowu do jakiegoś fajnego miejsca, gdzie pan nam postanowił troszkę przerobić tą instalację, żeby było trochę lepiej, a mianowicie, że mieliśmy tak, że fotowoltaika szła do pierwszego akumulatora i była połączona z drugim. A wyciągnięte miałem kable, że drugi byłby połączony z trzecim, a prąd szedł z drugiego. A teraz jest zrobione tak, że są połączone równolegle i fotowoltaika idzie plus do pierwszego, a minus do trzeciego. Pobór prądu idzie z pierwszego i trzeciego, więc jest teraz to traktowane jako jedna wielka bateria. Żeby prąd wyszedł, to musi przejść przez wszystkie trzy. A wcześniej jakby one były połączone, ale tylko kablem. Podobno tak będzie lepiej, plus dokładamy sobie teraz prostownik. Taki prostownik, który będzie tam zamontowany na stałe. I jak będziemy na kempingu, to z automatu będzie się tam pinało wtyczkę, aby było ładowanie. Także bardzo fajnie to wszystko się ułożyło. No i mam nadzieję, że będzie dobrze teraz. Jakby ktoś chciał i potrzebował, ja już spadam, ale to jest Natural Energy się nazywa i jest na numer 2483, a ulica nie pamiętam, ale na pewno sobie znajdziecie w Santiago. Polecam. Cześć kochani, jestem w centrum handlowym, a dlaczego? Dlatego, że tu mi będzie łatwo, gdyż czytam książkę 4-godzinny tydzień pracy i tam jest takie ćwiczenie, żeby zdobyć od 10 osób numery telefonu. Ze względu na to, że raczej trzeba mieć dobry język do tego, żeby od dziewczyny dostać numer telefonu, dlatego ja postanowiłem zrobić sobie z 10 dziewczynami zdjęcia. Więc uwaga, sprawdzajcie, czy mi się udało. 10 fotek dla was. Centrum handlowe, które wybrałem, nie było najlepsze, bo nie było to za dużo osób, ale mimo wszystko się udało. Ale dostałem tych odmów dość sporo. Myślę, że 6-7 do 10. Ale się udało. Gorąco polecam, bardzo to ćwiczy pewność siebie. Kiedyś tą książkę rzuciłem na półkę i to było z 10 lat temu. Przez to, że utknąłem na tym ćwiczeniu i nie dokończyłem jej, postanowiłem, teraz nie mam z tym problemu raczej, aczkolwiek i tak
Pierwszego dnia, kiedy chciałem wziąć numery telefonu, to nie wiedziałem za bardzo też jak to powiedzieć, ale było to dość trudne dla mnie. Aktualnie wymyśliłem sobie inny sposób, żebym nie musiał tak dużo mówić, bo oni nie rozumieją, o co mi chodzi, jak chcę sobie z nimi robić zdjęcie czy brać numery telefonu bez powodu. Dlatego wymyśliłem, że z tymi zdjęciami będzie lepiej i faktycznie było spoko. Udało się, lecę z książeczką dalej, wam też to polecam, ćwiczyć to pewność siebie i wyjście ze strefy komfortu, także ciao. Pokażę wam jeszcze, co kupiłem. Alarm założę taki, żeby tylko ich odstraszył wył, jakby coś się działo. Kamerę tutaj do środka jedną. Chciałbym jeszcze kupić jakieś zewnętrzne, chociażby atrapy, albo jakąś naklejkę o obiekcie monitorowanym. Kupiłem komplet kluczy. Gorzej wyposażony niż ten mój pierwotny, ale jest. Brakuje mi w nim chyba najbardziej żabki, przez co nie będę mógł jakichś dużych zaworów odkręcać. Udało mi się odkupić wkrętarkę identyczną jak miałem, ale że była bez wyposażenia, to jeszcze musiałem kupić komplet takich akcesoriów jakby. No i kupiłem jeszcze mnóstwo rzeczy, które już pochowałem. Wydałem kupę kasy, ale teoretycznie mamy sprzęt. Camping jest przecudowny, tylko że jest zimno, wiecie? Jest basen, jest wszystko odgrodzone tak bardzo mocno. Julek tu skarpetę czyjąś powiesił, bo znalazł. Więc lejemy wodę i stąd spadamy, bo jesteśmy tu 2 dni, gdyż ja wczoraj pracowałem. Zrobiliśmy sobie pranie, było super. No i chciałbym wam pokazać naszych 2 przyjaciół, którzy nas tutaj pilnują i dbają, żebyśmy mieli dobre samopoczucie. To jest mój przyjaciel. Wielka morda piękna, on mnie pilnuje. Jak idę się kąpać, to idzie ze mną. A ten pilnuje Klaudii i Julianka. I to jest ich przyjaciel. O, tak, fajny jestem, tak. Słodkie są te psy. No naprawdę nie widziałem dawno tak miłych psów. Są przeurocze. Lejemy wodę, myjemy solary i jedziemy. Oczywiście się musi obudzić i musi sobie pozarządzać. I mówi, a zrobiłaś to? To jest nasze. Mówię, nie, to nie jest nasze, sprawdź. Ja mówię, to ty sprawdź, skoro nie jesteśmy. Po prostu ręcznik powiesiłem wczoraj po prysznicu i byłem przekonany, że to jest nasz, że to był kogoś innego